Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Znowu się spotykamy na kanale Barwy Zdrowia. Janusz Dąbrowski. O czym dzisiaj będziemy mówić? Będziemy mówić o mózgu. Jak funkcjonuje ten nasz mózg? Ale zaraz, ale który mózg? Ten tutaj? Ten główny, ten cudowny, ten, który odpowiada za to, że piszemy wiersze, za to, że budujemy, projektujemy budynki, projektujemy niesamowite urządzenia, nowoczesne samoloty. Wszystko tu się mieści. Nieprawdopodobna organizacja, nieprawdopodobna budowa i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji, jak się dziecko rodzi, to ponad 98% masy mózgu to jest woda. A już jak później wchodzimy w latka, to ta zawartość wody w mózgu spada, ale nadal przekracza ponad 80%. Już w tej chwili nawet nie pamiętam, chyba 88%. Dlaczego tak dużo wody w tym mózgu? Kiedy w ciele, na przykład u osoby otyłej, to jest około 65% masy ciała stanowi woda, a u osoby, no powiedzmy takiej, załóżmy znormalizowanej, że tak powiem, to jest około 70%, 75% stanowi woda. A przy okazji, jaka jest powierzchnia wód na całej kuli ziemskiej? 3/4 globu to jest woda. No ale to jest inny temat. Wodne komputery, czyli komputery z pamięcią wodną. Wrzucam takie tematy. Zadałem pytanie, o jakim mózgu będzie mowa? O tym tutaj, o tej bani naszej? Nie, kochani. Dzisiaj będzie o zupełnie innym mózgu, czyli użyjemy pojęcia the second brain. Padnie nazwisko amerykańskiego neurogastroenterologa Michaela Gersona, który opublikował w 1998 roku swoją książkę właśnie The Second Brain, drugi mózg. Okazało się bardzo ważny mózg. No jak odkrył Michael Gerson, jeszcze raz powtórzę, neurogastroenterolog, dziwna specjalizacja, czym się zajmuje, to jest właśnie nauka o tak zwanym drugim mózgu, czyli nieprawdopodobnie złożonym układzie nerwowym przewodu pokarmowego, w tym jego połączeniu z ośrodkowym układem nerwowym, właśnie między innymi z tym pozornie najgłówniejszym naszym mózgiem. I neurogastroenterologia koncentruje się, kochani, na relacjach między mózgiem, tym w głowie, a jelitem, czy też jelitami, bo można powiedzieć, że jest jedno jelito, ale ponieważ jest jelito cienkie, jelito grube, no to dobrze, niech będzie po prostu, że to mówimy jelita. Okej, w porządku. I ta nauka bada, jak układ nerwowy kontroluje trawienie i wynikające z niego zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego, takie jak na przykład zespół jelita drażliwego, gastropareza i tak dalej, i tak dalej. I ta dziedzina, jeszcze raz powtórzę, neurogastroenterologia bada zagadnienia związane z motoryką jelit, z nadwrażliwością trzewną, interakcjami osi jelitowo-mózgowej oraz leczeniem powiązanych objawów i schorzeń. Więc okazuje się, że mamy dwa mózgi. A nie mamy jeszcze jakichś innych? Kochani, mamy. Mamy również tak zwany mózg sercowy. Potężna sieć neuronów, która oplata również nasz cudowny mięsień sercowy. I teraz, kochani, żebyśmy się dobrze rozumieli. Czuliście kiedyś motyle w brzuchu? Albo czuliście potworny ścisk? Bo jak się otrzyma jakąś niesamowitą wiadomość, na przykład, albo nie wiadomość, stan uczucia, zakochaliśmy się, widzimy tą naszą dziewczynę, tego chłopaka, robią nam się maślane oczy, a w brzuchu mamy motylki, czujemy motylki tak zwane. Albo coś jeszcze innego. Dochodzi do nas jakaś informacja, wygraliśmy w totka 10 milionów, Jezu, motyle w brzuchu, serce wali, ale to są świetne emocje, a dopiero, słuchajcie, później zaczyna włączać się myślenie, naprawdę wygrałem? Naprawdę ona mnie kocha?
Naprawdę i tak dalej, i tak dalej. A więc najpierw jest czucie w tym układzie nerwowym, brzusznym i sercowym. O, jeszcze o sercu kiedyś sobie powiemy, o tym sercowym mózgu, a dzisiaj zajmiemy się, kochani, brzusznym mózgiem. I żeby nie było tak prosto. Otóż dr Michael Gerson, bo to jest lekarz naukowiec, opublikował te podstawowe informacje o brzusznym mózgu w 1998 roku, publikując swoją książkę. Już wcześniej o tym mówił troszeczkę, ale jego koledzy, naukowcy powiedzieli: Michael, przestań pleść bzdury, nie ma czegoś takiego. Ale ponieważ dr Gerson był bardzo szanowany w swoim środowisku, więc oczywiście nie poszedł jakiś hejt i tak dalej, tylko jego kumple powiedzieli: Michael, my ci udowodnimy, że po prostu nie masz absolutnie racji. Chyba, jak dobrze pamiętam, 2 lata trwały badania i ci naukowcy udowodnili samym sobie, że brzuszny mózg, kochani, istnieje. Więc to jest po prostu fantastyczne. Powiedzieli po prostu: Michael, you're right, masz rację. Miałeś rację i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ale kochani, najpierw przytoczmy sobie pewne rzeczy, dane na temat doktora Michaela Gersona, o tym, jak to on odkrywał ten brzuszny mózg, a później pójdźmy dalej. Więc udostępniam ekran, jak to często po prostu bywa. Może tutaj i zaraz zobaczymy. Więc tutaj macie oczywiście linki do tych stron, to otrzymacie w opisie audycji, ale w każdym razie jest to pewna strona, chyba amerykańska, która po prostu trudni się sprzedażą, między innymi właśnie książek. I tutaj eksponowana jest książka doktora Michaela Gersona, The Second Brain. I jest krótki opis. Zajmijmy się tym. A więc dr Michael Gerson poświęcił swoją karierę zrozumieniu ludzkiego jelita, szlaku generalnie trawiennego, pokarmowego, gdzie jest jeszcze żołądek, przełyk, jelito cienkie, okrężnice i tak dalej. Jego 30-letnie badania doprowadziły do niezwykłego odkrycia komórek nerwowych w jelitach, które działają jak mózg. Ten drugi mózg może samodzielnie kontrolować nasze jelita. Nasze 2 mózgi, ten w głowie i ten w jelitach, muszą ze sobą współpracować. Jeśli tego nie zrobią, w jelitach panuje chaos, a w głowie cierpienie. Wszystko, od motyli w brzuchu po skurcze, od biegunki po zaparcia. Praca doktora Gersona doprowadziła do radykalnie nowej wiedzy na temat szerokiego zakresu problemów żołądkowo-jelitowych, w tym zapalenia żołądka, jelit, nerwicy żołądka, zespołu jelita drażliwego. Drugi mózg stanowi ogromny skok w wiedzy medycznej i już przynosi korzyści pacjentom, których objawy wcześniej bagatelizowano jako neurotyczne lub to wszystko siedzi w głowie, albo taka jest pani uroda lub pana uroda. Przełomowa praca doktora Michaela Gersona, nie było to dla niego, słuchajcie, łatwe, naprawdę, kiedyś czytam na ten temat sporo jego historię. Jasno dowodzi, że ludzkie jelita rzeczywiście posiadają własny mózg. Ten niezwykły przełom naukowy stanowi fascynujący dowód na to, że instynkt jelitowy ma charakter biologiczny, jest funkcją drugiego mózgu. Kochani, oderwę się na chwilkę, mały wtręt. Instynkt jelitowy. Posłuchajcie, macie czasami jakiś pomysł. O, ten mózg rozumny, Homo sapiens, człowiek rozumny, zaczyna kombinować, myśli na przykład o jakimś biznesie, chce założyć spółkę z kimś tam i tak dalej, i tak dalej, i już liczy wszystko, jak to będzie. Dobrze, ten wspólnik wkłada tyle kasy, ja tyle, ja tu swoje pomysły i tak dalej. Ale coś tutaj na jelitkach, na brzuchu i na serduchu, jakieś coś wyczuwamy, coś nie tak. A nie, no to mi się tylko wydaje, jakieś tam drobiazgi, jakieś, nie, to lekceważymy, bazujemy tylko na rozumie, czyli na tym głównym mózgu, i po pewnym czasie okazuje się, że popełniliśmy potworny błąd, bo nie słuchaliśmy intuicji. A gdzie intuicja przemawia? A intuicja, kochani, przemawia poprzez jelitowy mózg
i poprzez sercowy mózg dokładnie wyczuwamy różnego rodzaju energie płynące od ludzi, od zdarzeń, od różnych sytuacji. Czujemy to, ale później oczywiście główny mózg to przerabia, racjonalizuje i bardzo często wprowadza nas na manowce. Więc ten mózg racjonalny, jeszcze raz powtarzam, może doprowadzić do wielu błędnych naszych decyzji, natomiast mózg jelitowy, sercowy praktycznie nigdy. Dobrze. Niepokojąco duża liczba osób cierpi na zgagę, nudności, bóle brzucha, skurcze, biegunkę, zaparcia lub inne podobne dolegliwości. Dodam, RZS, na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, od czego się bierze? Od jelit. Najpierw zaczynają cierpieć jelita, ma zespół drażliwego jelita, ma zespół cieknącego jelita, przepuszczalnego jelita, ale o tym jeszcze nie wiesz. Zaczynają cierpieć stawy, idzie do doktora, reumatologa, leczą cię na reumatyzm i tak dalej, zamiast się zająć po prostu jelitami. Jeszcze raz powtarzam, że tak to właśnie jest. Opisałem to zresztą w jednej z moich książek, Zdrowe stawy. Możecie zajrzeć www.januszdabrowski.pl. Akurat tam jest opis całej tej mojej, tej akurat książki. I teraz, często uważa się, że przyczyną tych dolegliwości jest słabość umysłu. Jednak w rzeczywistości mogą one być odzwierciedleniem zaburzeń w drugim mózgu jelitowym. Drugi mózg zlokalizowany w jelitach zazwyczaj sprawnie współpracuje z mózgiem w głowie, umożliwiając mózgowi, czyli głowie, koncentrację na ważniejszych sprawach życia, podczas gdy mózg jelito zajmie się skomplikowanymi procesami trawienia. Zaburzenia komunikacji między tymi dwoma mózgami mogą doprowadzić do problemów żołądkowo-jelitowych, powodując u osób cierpiących na tę dolegliwość silny ból brzucha i zbyt częste przypinanie im etykietki neurotyków. Badania doktora Gersona nad drugim mózgiem pomagają zrozumieć osobom cierpiącym na schorzenia jelitowe, a także oferują inne spojrzenie na pochodzenie, skalę i leczenie tych schorzeń. Drugi mózg to zwieńczenie 30 lat badań. To niezwykły wkład w zrozumienie chorób układu pokarmowego, a także fascynujący wgląd w to, jak naprawdę działają nasze jelita. To byłoby tyle takiej informacji wstępnej. I teraz, kochani, informacja główna. Opieram się na artykule opublikowanym jeszcze 12 lutego 2010 roku. Zastanów się dwa razy, jak drugi mózg jelit wpływa na nastrój i samopoczucie. Poczekajcie, tylko to mam nadzieję, że zwiększę czcionkę, żebyście mogli sobie czytać wyraźniej również. Pojawia się zaskakujący pogląd na to, w jaki sposób układ nerwowy jelit w naszych żołądkach, układ nerwowy jelit nie w naszych żołądkach, to jest błąd w tłumaczeniu, w naszym układzie pokarmowym wykracza daleko poza przetwarzanie spożywanego przez nas pożywienia. Bo faktycznie, kochani, zostaliśmy stworzeni w nieprawdopodobny sposób. Wszystko to działa. Po prostu to jest niewyobrażalnie, jak to wszystko działa. Każda komórka, jak się rozwija i tak dalej, i tak dalej. I teraz, czy cały układ pokarmowy, usta, przełyk, żołądek, dwunastnica, początek jelita cienkiego, jelito cienkie, jelito grube, odbyt i tak dalej, zostały zaprojektowane, żeby tylko tu coś wkładać, coś tam mieszać i wydalać i znowu powtarza się to? Coś tu jest nie tak. Więc zobaczmy. Gdy olimpijczycy będą walczyć o złoto w Vancouver, jeszcze raz przypomnijmy, to jest artykuł z 12 lutego 2010 roku. Dość dawny, ale nic nie straci na aktualności. A więc gdy olimpijczycy będą walczyć o złoto w Vancouver, nawet najtwardsi z pewnością doświadczą tego znajomego uczucia, motyli w brzuchu. U podłoża tego uczucia leży często pomijana sieć neuronów wyściełających nasze jelita. Tak rozległa, że niektórzy naukowcy nazwali ją drugim mózgiem.
Głębsze zrozumienie tej masy tkanki nerwowej, wypełnionej ważnymi neuroprzekaźnikami, ujawnia, że pełni ona znacznie więcej funkcji niż tylko trawienie czy wywoływanie sporadycznych nerwowych skurczów. Mały mózg w naszych wnętrznościach w połączeniu z dużym mózgiem w czaszce częściowo determinuje nasz stan psychiczny i odgrywa kluczową rolę w niektórych chorobach całego organizmu. Chociaż jego wpływ jest dalekosiężny, drugi mózg nie jest siedliskiem żadnych świadomych myśli ani decyzji. Cytat. Drugi mózg nie pomaga w ważnych procesach myślowych. Religia, filozofia i poezja pozostają w gestii mózgu w głowie, mówi Michael Gerson, kierownik Katedry Anatomii i Biologii Komórki w New York Presbyterian Hospital, Columbia University Medical Center, ekspert w rozwijającej się dziedzinie neurogastroenterologii i autor książki z 1998 roku The Second Brain. Drugi mózg, znany technicznie jako jelitowy układ nerwowy, składa się z osłonek neuronów osadzonych w ścianach długiej rury naszego jelita. Haha, rury. No, tak tylko można nazwać, kilkanaście metrów, czyli przewodu pokarmowego, która mierzy około 9 metrów od przełyku do odbytu. Przepraszam, pomyliłem się faktycznie. Około 9, chociaż niektórzy mówią, że trochę więcej. Drugi mózg zawiera około 100 milionów neuronów, więcej niż rdzeń kręgowy czy obwodowy układ nerwowy, mówi Gerson. Ta mnogość neuronów w jelitowym układzie nerwowym pozwala nam czuć wewnętrzny świat naszych jelit i ich zawartość. Duża część tej neuronalnej siły ognia jest wykorzystywana w codziennym, mozolnym procesie trawienia. Rozkład pokarmu, wchłanianie składników odżywczych i wydalanie odpadów wymaga przetwarzania chemicznego, mechanicznego mieszania i rytmicznych skurczów mięśni, które przysywają wszystko w dół tej całej linii. Wyposażony w ten sposób we własne odruchy i zmysły, drugi mózg może kontrolować pracę jelit niezależnie od mózgu, mówi Gerson. Prawdopodobnie wyewoluowaliśmy tę skomplikowaną sieć nerwów, aby wykonywać trawienie i wydalanie na miejscu, a nie zdalnie za pośrednictwem rdzenia kręgowego. Mózg w głowie nie musi brudzić sobie rąk żmudnym procesem trawienia, który jest delegowany do mózgu w jelitach, mówi Gerson. Oni inni badacze wyjaśniają jednak, że złożoności drugiego mózgu prawdopodobnie nie da się zinterpretować wyłącznie poprzez ten proces. System jest zbyt skomplikowany, aby ewoluował tylko po to, aby zapewnić wydalanie pokarmów z jelita grubego, mówi Emerald Meyer, profesor fizjologii, psychiatrii, nauk biobehawioralnych w David Geffen School of Medicine na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Na przykład naukowcy byli zszokowani, gdy dowiedzieli się, że około 90% włókien w pierwotnym nerwie trzewnym, nerwie błędnym, przekazuje informacje z jelit do mózgu, a nie odwrotnie. Niektóre z tych informacji są zdecydowanie nieprzyjemne, mówi Gerson. I tutaj zatrzymam się na chwilkę. Wyobraźcie sobie, znaczy może inaczej, przykład z dziedziny wojskowości. Nasze oddziały toczą walkę z przeciwnikiem. Nie za bardzo wiemy, gdzie są jego lotniska, nie za bardzo wiemy, gdzie są dywizje pancerne, oddziały rakietowe i tak dalej, ale zrzuciliśmy na teren przeciwnika naszych zwiadowców, na przykład ludzi z gromu i tak dalej, którzy w pierwszym rzędzie mają dostarczyć informacje. To jest właśnie ten drugi mózg jelitowy. I ci zwiadowcy, różni komandosi mówią, tu i tu znajduje się dywizja pancerna, potrzeba byłoby ewentualnie F-16 z takim i takim uzbrojeniem, żeby zlikwidować. Tu znajdują się powiedzmy pułki rakietowe
i tak dalej. Tu znajduje się i tak sztaby, zlokalizowano sztaby poszczególnych dywizji, sztab armii i tak dalej, i tak dalej. Przekazują te informacje do głównego mózgu. I wtedy dopiero główny mózg decyduje, co należy zrobić w tym momencie. I podobnie odbywa się, kochani, to w układzie, w naszym organizmie. A więc coś trafiło do naszego układu pokarmowego, co nie powinno trafić. Na przykład coś niestrawnego, coś szkodliwego. Od razu brzuszny mózg informuje mózg główny o tym zdarzeniu i wówczas mózg główny wysyła informację, co ma zrobić. Uruchom na przykład wymioty, uruchom na przykład biegunkę. Po co? Żeby to wszystko usunąć. Sprawa załatwiona. Oczywiście jest to tylko pewien przykład, bardzo taki kolokwializm, duże uproszczenie, ale chodzi o to, żebyśmy wszyscy rozumieli, o co dokładnie chodzi. Idziemy dalej. Drugi mózg informuje o naszym stanie umysłu również w inny, bardziej niejasny sposób. Na dużą część naszych emocji prawdopodobnie wpływają nerwy w jelitach, mówi Mayer. Motyle w żołądku, sygnalizacja w jelitach jako część naszej fizjologicznej reakcji na stres. Pozytywny stres, mówi Gerson. To tylko jeden z przykładów. Ale kochani, są też bardzo ciężkie informacje, na przykład informacja o śmierci jakiejś bardzo bliskiej nam osoby i co wówczas czujemy? Od razu myślimy, ojej, ciocia Zosia nie żyje, tak bardzo ją lubiłem, kochałem ją i tak dalej, ba. Nikt o tym nic w tym nie myśli. My tylko od razu odczuwamy, serce wali nam jak młotem, w jelitach, tu na brzuchu czujemy emocje nieprawdopodobne, chwytamy się za głowę, Boże, co? I właśnie pierwsze pytanie, Boże, co się stało? Dopiero później musimy się wyciszyć, uspokoić i zacząć myśleć, co się stało? Może zrobię jakiś telefon, może zadzwonię i tak dalej, ale najpierw czujemy właśnie na serduchu, kochani, na sercu i na jelitach. Brzuszny mózg działa i mózg sercowy działa. A więc jeszcze raz, motyle w brzuchu, sygnalizacja w jelitach jako część naszej fizjologicznej reakcji na stres, mówi Gerson. To tylko jeden z przykładów. Oczywiście tu jest mowa o pozytywnym stresie, bo skurcze brzucha, wtedy kiedy jest stres bardzo negatywny, no to jest zupełnie coś innego. Chociaż zaburzenia żołądkowo-jelitowe mogą popsuć nastrój, codzienne dobre samopoczucie emocjonalne może zależeć od sygnałów z mózgu, poniżej do mózgu powyżej. Na przykład elektryczna stymulacja nerwu błędnego, a tym nerwem błędnym te 80-90% informacji wędruje z jelita do mózgu a z powrotem około 10 do 20% z mózgu do jelita cienkiego. A więc na przykład elektryczna stymulacja nerwu błędnego, skuteczna metoda leczenia depresji, może naśladować te sygnały, mówi Gerson. Biorąc pod uwagę podobieństwa obu mózgów, inne metody leczenia depresji, które oddziałują na umysł, mogą nieumyślnie wpływać na jelita. Na przykład jest deprecha, czyli choroba quasi-psychiczna, i teraz co robimy? Dajemy leki, chemię. Bo ta chemia ma polepszyć działanie naszego mózgu. A co robi ta chemia z jelitami? Naprawdę leczy? Jelitowy układ nerwowy wykorzystuje ponad 30 neuroprzekaźników, podobnie jak mózg. A w rzeczywistości 95% serotoniny w organizmie znajduje się w jelitach. Ponieważ leki przeciwdepresyjne zwane selektywnymi inhibitorami, czyli lekami opóźniającymi, wyhamowującymi, zwane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, zwiększają poziom serotoniny. Nic dziwnego, że leki mające powodować zmiany chemiczne w mózgu często powodują problemy żołądkowo-jelitowe jako efekt uboczny. Zespół jelita drażliwego
który dotyka ponad 2 miliony Amerykanów, również wynika częściowo z nadmiaru serotoniny w naszych jelitach i być może można go uznać za chorobę psychiczną drugiego mózgu. I teraz warto zastanowić się nad tym, dlaczego mamy takie rozregulowanie tych jelit. A co my jemy? Co my codziennie dostarczamy? Kochani, trzeba by wyeliminować po prostu przede wszystkim cukier, a przynajmniej nadmiar cukru, który niszczy nasze jelita. Czym karmimy nasze dzieci? Ja w wielu audycjach powtarzam, czy my mamy dzisiaj żywność, pokarm, posiłki, czy mamy produkty do jedzenia, które zawierają konserwanty, barwniki, polepszacze smaku, zapachu, różne plastyfikatory, nanoplastik, pestycydy itd., itd. Rozwalamy nasze jelita i dziwimy się później, że mamy coś nierówno pod kopułką. Naukowcy dowiadują się, że serotonina wytwarzana przez jelitowy układ nerwowy może odgrywać rolę również w bardziej zaskakujących chorobach. W nowym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Medicine 7 lutego 2010 roku wykazano, że lek hamujący uwalnianie serotoniny z jelit przeciwdziałał osteoporozie, chorobie powodującej degradację kości u gryzoni po menopauzie. To było całkowicie nieoczekiwane, że jelita będą regulować masę kostną w takim stopniu, że można będzie wykorzystać tę regulację do leczenia, przynajmniej ugryzoni osteoporozy, mówi Gerard Carcenty, główny autor badania i kierownik Katedry Genetyki i Rozwoju w Columbia University Medical Center. I teraz słuchajcie, kochani, jak zwykle ja wtręty robię. Tu jest mowa o lekach. Ale czy to znaczy, że leki mamy podawać, jeżeli mamy problemy? Od czego to zależy? Już Hipokrates dawno mówił, śmierć czai się w jelitach. Niech leki będą twoim pożywieniem, a pożywienie będzie twoim lekarstwem. Od tego trzeba zacząć. Co my wkładamy do naszych jelit dzień w dzień? I ile tego wkładamy? Po co mamy 5 posiłków? 2 posiłki dziennie starczą. Kochani, róbcie sobie okna żywieniowe 8 na 16. Jecie w ciągu 8 godzin. Trzeba wyjść w końcu z błędnego paradygmatu, że śniadanie to jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Guzik, prawda? Ja intuicyjnie czułem, już od dawna robię i zjadam posiłki. Pierwszy posiłek gdzieś około 11, godziny 11, czasami nawet 12. No więc jak tak późno zjem, muszę się nachodzić, muszę się dotlenić, muszę dokrwić się w ten sposób. I tak robili dawni nasi przodkowie. Nie dorywali się od razu do jedzenia. Nawet, kochani, rolnicy wychodził o 4, 5 rano na orkę, o 10 schodził z tego pola, bo muchy zaczęły żreć konia i jego spoconych, przychodził do zagrody, koń odpoczywał, trzeba było minąć upał, najgorsze, najbardziej gorące godziny. W tym czasie jego żona stawiała mu po prostu późne siadanie, a więc była gdzieś godzina może 10, 11, ale zwróćcie uwagę, jak długo on pracował. W tym czasie, w wyniku tego ruchu, zwiększało się dokrwienie, zwiększało się dotlenienie jego organizmu. I jeżeli jadł proste pokarmy, to świetnie później trawił, bo organizm był dotleniony. A dzisiaj co? Trzeba umyć najpierw oczy, tak prawdę mówiąc, żeby trafić do kubka z kawą i otworzyć lodówkę. A kiedyś nikt nie miał lodówki i jedzenie też było oszczędzane. A więc jeżeli zjesz, mówię o godzinie 11, 10, 11, 12 pierwszy posiłek, to później długo się nie chce jeść, więc dopiero gdzieś około 18 na przykład, czy 19 załóżmy zjesz, kładziesz się spać i znowu jest długi okres niejedzenia, około tych 16 godzin. I to jest najlepsze. I jelito wiem, co ma robić. No ale to jak zwykle był w trend. Serotonina wyciekająca z drugiego mózgu, czyli z jelita, może nawet odgrywać pewną rolę w autyzmie,
zaburzeniu rozwojowym często zauważanym po raz pierwszy we wczesnym dzieciństwie. Gerson odkrył, że te same geny, które biorą udział w tworzeniu synaps między neuronami w mózgu, biorą udział w tworzeniu synaps pokarmowych. Jeśli te geny są uszkodzone w autyzmie, mówi, może to wyjaśnić, dlaczego tak wiele dzieci z autyzmem ma nieprawidłowości motoryczne przewodu pokarmowego, oprócz podwyższonego poziomu serotoniny produkowanej w jelitach we krwi. Ale teraz warto się, kochani, znowu zastanowić. Ale jak to? Rodzą się dzieci i mogą mieć geny uszkodzone. I to powoduje autyzm. Czy rodzą się z uszkodzonymi genami, czy coś spowodowało, że dochodzi do jakiejś reakcji i uszkodzenia genów? A co się podaje dzieciakom w pierwszej dobie życia? Po porodzie? Co się podaje? Podaje się to, żeby wzmocnić ich odporność i tak dalej, i tak dalej. Coraz więcej lekarzy na ten temat mówi. Szczepaweczki. Dalej. W przyszłości kwitnąca dziedzina neurogastroenterologii prawdopodobnie dotyczy nowych spostrzeżeń na temat funkcjonowania drugiego mózgu i jego wpływu na ciało i umysł. Nigdy nie analizowaliśmy systematycznie układu nerwowego jelit pod kątem powiązania jego uszkodzeń z chorobami, tak jak ma to miejsce w przypadku ośrodkowego układu nerwowego, mówi Gerson. Być może pewnego dnia zostaną dobrze poznane powiązania pomiędzy chorobami a uszkodzeniami układu nerwowego jelit, tak jak niektóre zmiany w mózgu i rdzeniu kręgowym wskazują obecnie na stwardnienie rozsiane. Ale znowu, dlaczego mamy stwardnienie rozsiane? Chińczycy mówią, chińska medycyna. Stwardnienie rozsiane to jest choroba pochodzenia wątrobianego i z układu pokarmowego. Przełomowe badania badają obecnie, jak drugi mózg pośredniczy w odpowiedzi immunologicznej organizmu. W końcu co najmniej 70% naszego układu odpornościowego jest skierowane do jelit, aby wydalić i zabić obce organizmy. Tak, słuchajcie, układ pokarmowy, jelito, to jest około, tutaj bo jest mowa o 70, około 80% mocy układu odpornościowego, czyli immunologicznego, mieści się w jelitach. Mayer bada, jak biliony bakterii w jelitach komunikują się z komórkami układu nerwowego jelit, których, to znaczy tych ilość tych bakterii znacznie przewyższa liczebnie ilość komórek układu nerwowego. Jego badania nad układem nerwowym jelit doprowadziły go do wniosku, że w nadchodzących latach psychiatria będzie musiała rozszerzyć się o leczenie drugiego mózgu, oprócz tego znajdującego się na ramionach. Nie wiem dokładnie, o co tu chodzi z tej całej translacji. Dlatego osoby sprawne fizycznie i psychicznie na tyle silne, aby wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, a także osoby oglądające igrzyska w domu, powinny w przyszłości zwracać większą uwagę na nasze tak zwane przeczucia. Dobrze, kochani, i na razie kończymy, ale ja bym jeszcze chciał coś tutaj powiedzieć. Dotyczy to wypowiedzi profesora Mayera z Uniwersytetu w Los Angeles, który mówi, jak biliony bakterii w jelitach komunikują się z komórkami układu nerwowego. A jakie mamy te bakterie? Mamy bakterie gnilne i mamy tak zwane dobre bakterie. Bakterie kwasu na przykład mlekowego, Lacidofilus, Bifidum bakterii i tak dalej, i tak dalej. Kochani, chodzi o to, żeby ta mikrobiota jelitowa, skład tych bakterii był optymalny, żeby one nie pozwalały mnożyć się grzybom, nie pozwalały mnożyć się bakteriom gnilnym i wtedy jelito funkcjonuje prawidłowo. Czyli trzeba stosować probiotyki wysokiej klasy i to probiotyki, które są powiązane z pożywkami, czyli zastosować tak zwane symbiotyki, czyli symbiotyk to jest probiotyk,
zestaw odpowiednich bakterii plus prebiotyk, czyli pożywka, na przykład w postaci fruktoligosacharydów, niestrawnych dla naszego organizmu, ale jest to coś, czym się żywią po prostu nasze dobre bakterie. I chodzi o to, żeby to też nie był pojedynczy probiotyk, czyli pojedynczy szczep bakterii, tylko żeby to było kilkanaście, 9, 12 najlepiej wyselekcjonowanych szczepów bakterii, które pozwolą na mnożenie się innym szczepom bakterii w jelitach i żeby preparat, który podajemy, był odporny na działanie kwasu solnego żołądka, żeby nie doszło w żołądku do denaturacji pod wpływem kwasu solnego, czyli po prostu denaturacja, czyli po prostu, oj, widzicie, słowa mi brakuje, po prostu zlikwidowania białka. Zwyczajnie, czyli tego, co się dzieje z jajkiem na patelni albo z jajkiem w gorącej wodzie. Ścinanie się białka, o właśnie słowo wróciło. A więc następuje ścięcie białka. A więc dzisiaj, biorąc pod uwagę współczesne warunki naszego jedzenia, dożywianie organizmu suplementami od lat, to powtarzam, jest absolutnie konieczne. I w tym odżywianiu suplementami jest nieodzowne również wspomaganie organizmu po prostu preparatami synbiotycznymi. Czyli jeszcze raz powtórzę, preparatami, które zawierają najlepsze wyselekcjonowane szczepy bakterii, razem połączone z pożywką. Często to są preparaty, które są poddawane tak zwanej enkapsulacji, czyli jest to mikroproszek, ale ten mikroproszek to są mikrokapsułki, w których są zamknięte bakterie razem z pożywką i osłonka tej całej kapsułki jest tak zbudowana, że jest odporna na działanie kwasu solnego żołądka. I później te bakterie przedostają się, te kapsułki, do dwunastnicy jelita cienkiego, zaczynają się mnożyć, przechodzą dalej do jelita grubego i sprawa załatwiona. I to byłoby na tyle. Zatrzymuję udostępnienie. Kochani, a więc zobaczcie, nie muszę wam przypominać, jak cudownie zostaliśmy po prostu zaprojektowani, skonstruowani, jak to wszystko w naszym układzie działa. Nie musimy niczego kontrolować świadomie. Nie musimy podpowiadać żołądkowi, ile tego kwasu solnego, bo zjedliśmy mięso, więcej kwasu. Ja, jeżeli węglowodany, to mniej kwasu i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje w ślinie? Po prostu zachodzi słońce, źrenicę, tu kręcę śrubkami, żeby rozszerzyć nam po prostu źrenicę i tak dalej, bo się ciemniej robi. Wszystko jest zostało zaprojektowane po prostu bajecznie. Wszystko działa, obyśmy tylko po prostu nie przeszkadzali. Kochani, dobrze, na dzisiaj tyle. Michael Gerson, kłaniamy się panu profesorowi. E, Dziękuję za waszą obecność. Ja ze swojej strony proszę o lajki, o subskrypcje. Tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, no będziecie otrzymywać na bieżąco informacje o tym, co się dzieje na kanale, o nowych tematach. Proszę o komentowanie. Chodzi mi o to, że jedynie dzięki waszej pracy ten kanał może być coraz bardziej widoczny. Zbliżam się pomalutko do 4000 subskrybentów. Niewiele jeszcze brakuje, chyba 8 osób do 4000, ale zależy mi na tym, żeby ten kanał miał jak największą oglądalność, bo co to jest 4000 subskrybentów, to jest niewiele. Muszę się zastanowić nad tym, co z tym fantem jeszcze zrobić. Liczę na wasze wsparcie. Trzymajcie się, najlepszego. Popadki.